Cześć racuszki, dzisiejszy odcinek będzie poważny, bo sprawa jest poważna. Nigdy nie chciałem zabierać głosu w kwestiach związanych z polityką, ale czuję, że w obecnej debacie jest sporo niezrozumienia. I dziś chcę pomóc wszystkim zrozumieć, o co tak naprawdę toczy się dyskusja, skąd w niej tyle emocji i dlaczego tym razem rozum to za mało. Najistotniejszym punktem debaty o aborcji jest pytanie, czy zarodek jest już człowiekiem, a zatem czy przysługuje mu ochrona prawna. Zarodek powstaje, gdy zygota zagnieździ się w ściance macicy, co dzieje się między 4. a 8. tygodniem po zapłodnieniu, zatem konkretniej chodzi o to, czy zygota też jest już człowiekiem. Niestety problem polega na tym, że mimo naszych najszczerszych chęci nie będziemy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ moment stania się człowiekiem to jest przykład klasycznego problemu w filozofii, określanego jako paradoks stosu. Wyobraź sobie stos piasku, z którego pojedynczo usuwane są kolejne ziarnka, aż do momentu, kiedy zostanie tylko jedno. Czy jest ono nadal stosem? Jeżeli nie, to kiedy stos przestał nim być? Takie rozumowanie prowadzi nas do następującej konkluzji. Stos może składać się nawet z jednego ziarenka. Zatem jedno ziarenko piachu to już stos. Dlatego to jest paradoks. Podobne pytanie możemy zadać w przypadku żołędzia, który ma w sobie wszystko, co jest potrzebne, żeby stać się dębem, którym kiedyś będzie, chociaż jeszcze nim nie jest. Tak samo zygota, która stanie się człowiekiem, chociaż... no właśnie. Zatem postawienie takiej granicy wyraźnej jest niestety niemożliwe. I wiem, że to mało satysfakcjonująca odpowiedź i przez to spora część ludzi stwierdzi, że skoro nie da się wskazać wyraźnego punktu, no to najlepiej po prostu prewencyjnie chronić życie po prostu, niezależnie od tego, kiedy właściwie się zaczyna. Ale wtedy, po pierwsze, twierdzicie, że żołądź jest dębem, a po drugie, że dąb musi się podporządkować żołędziowi tylko z tego powodu, że ten żołądź kiedyś również dębem może zostać. Ale odłóżmy filozofię. Wrócimy do niej, bo mam dla Was jeszcze soczysty eksperyment myślowy na deser. Ale to za chwilę. Najpierw sprostujmy jednak popularny błąd, który często ostatnio słyszę, że obecne protesty są wywołane sporem o prawo do aborcji. To nieprawda. Aborcja jest w Polsce nielegalna od roku 1993 na mocy tzw. kompromisu aborcyjnego, który i tak, jak na warunki państwa rozwiniętego, którym Polska jest od 3 lat, był raczej niespotykany. A obecne przepisy w naszym kraju są mniej liberalne niż na przykład w Iranie. To, o co dziś toczy się walka, to prawo do aborcji w przypadku, gdy płód urodzi się z ciężkim uszkodzeniem lub martwy. I proszę pomyśleć o tym w bardzo prosty sposób. Nie jako o walce ideologicznej, ale o tym, że sprawa dotyczy Waszej córki, która wraca ze szpitala i właśnie dowiedziała się, że jej dziecko albo urodzi się ciężko chore i nie będzie miało szansy na szczęście tak samo jak każdy z nas, albo martwe. I już najprawdopodobniej przeżywa jedno z największych traum w swoim życiu. A Ty, jako ojciec, mówisz, że ma rodzić i kropka. I wiem, że używam teraz argumentu opartego na emocjach, ale mam ku temu powód, ponieważ możemy się oszukiwać, że racjonalnie dojdziemy do tego, czy zarodek jest człowiekiem i czy ten zarodek ma prawa większe niż matka, czy jednak mniejsze. Ale prawda jest taka, że w sytuacjach dylematów moralnych nie myślimy racjonalnie. Dowiódł tego profesor Jonathan Haidt i odpisał w swojej książce Prawy umysł, dlaczego dobrzy ludzie są podzieleni przez politykę i religię. Bardzo polecam. Otóż w kwestiach moralnych najpierw podejmujemy decyzję, co jest właściwe, na podstawie często nieuświadomionych emocji, a potem nasz racjonalny umysł tworzy logiczne uzasadnienie, a my wierzymy, że to ono jest źródłem decyzji. To dlatego dziwnym trafem wszystkim zawsze wydaje się, że są o tym dobrym. Dlatego ja podjąłem decyzję, że nie chcę mówić o polityce. Haidt wykonał setki eksperymentów, w których dosłownie stawiał uczestników pod ścianą, podając im wszystkie racjonalne argumenty dotyczące dylematów, które sam zaprojektował. I nikogo nie przekonał. Bo gdy ludzie nawet nie byli w stanie wymyślić żadnego powodu, to mówili po prostu, bo czuję, że tak należy. Dlatego nie miejcie mi za złe, że nie skupię się dzisiaj na racjonalnych argumentach. Ja po prostu wiem, że to nie jest ich czas. Wiem, że to jest też dość mocna informacja i na pewno zrobię na ten temat dłuższy odcinek. Na razie ciekawych odsyłam do książki i wykładów profesora, które są na YouTubie. Nie znaczy to też, że my w ogóle nie myślimy racjonalnie. Po prostu nie w kwestiach dylematów moralnych. A aborcja jest jednym z najtrudniejszych. Właśnie dlatego w tej sprawie jest tyle emocji. A obu stronom wydaje się i są absolutnie przekonane, że to one mają rację. Zatem skoro już wiemy, że nie czas na argumenty, to pora na obiecaną historię. Na jej potrzeby załóżmy, że zarodek, a nawet zygota ma takie same prawa jak dorosły, żyjący człowiek. I teraz wychodzisz rano z domu, spieszysz się, sprawdzasz, czy wszystko wziąłeś, wychodzisz z klatki, robisz parę kroków, nagle
Dostajesz uderzenie w tył głowy i wszystko staje się czarne. Leżysz w czyjejś piwnicy, nie masz pojęcia, co się stało. Jesteś związany, czujesz ból. W ręku masz wbity węflon, który jest podłączony do człowieka leżącego nieopodal. Nie widzisz go dokładnie, ale wyraźnie jesteście podłączeni jakąś aparaturą medyczną. Zaczynasz krzyczeć. W tym momencie otwierają się drzwi i do pokoju wchodzi mężczyzna. Kim pan jest? Co ja tu? Proszę mnie wypuścić! Proszę mi wybaczyć niedogodności. Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Wielbicieli Muzyki. Człowiek, który leży tu nieprzytomny, jest wybitnym skrzypkiem. Tak się składa, że w wyniku zatrucia jedna z jego nerek obumarła i tylko kombinacja pana, wieku oraz grupy krwi pozwoliła podłączyć maestro tak, by mógł korzystać z jednej z pana nerek. Jak to ja? Ja o żadnym skrzypku nie wiem! Proszę mnie wypuścić stąd natychmiast! Jeżeli pan teraz wyjdzie, to ten człowiek umrze. A ile miałbym tu zostać? Rok. Może trochę krócej. Teraz pytanie do was. Komu przyznalibyście rację? Czy założyciel Stowarzyszenia Wielbicieli Muzyki może zmusić was, żebyście pozostali w piwnicy i pomogli skrzypkowi wbrew waszej woli? Czy może macie prawo opuścić piwnicę, nawet jeżeli to oznacza śmierć skrzypka? Ta historia pochodzi z artykułu napisanego na początku lat 70. przez amerykańską filozofkę Judith Jervis Thomson. Myślę, że to, co jest w nim niezwykłe, to fakt, że pozwala zrozumieć mężczyźnie, jak czuje się kobieta, która jest zmuszona przez państwo, czyli przez przewodniczącego Stowarzyszenia Wielbicieli Muzyki, żeby donosić ciążę, czyli pozostać w piwnicy, żeby pomóc skrzypkowi. Mi to dało do myślenia, bo faktycznie leżąc w tej piwnicy, podłączony do człowieka, nieważne kim by był, chciałbym się stamtąd wydostać jak najszybciej. Być może tak samo jak wy. A teraz wyobraźcie sobie, że wiecie, że nawet jeżeli spędzicie rok w piwnicy, udzielając swojej nerki skrzypkowi, to on i tak nie przeżyje. Ale nie możecie wyjść. Taką sytuację już dziś dopuszcza polskie prawo, bo nawet jeżeli dziecko ma urodzić się martwe, to ma się urodzić. Jako symulacja emocjonalna pokazująca bezsilność i poziom ingerencji w życie kobiety, ten eksperyment jest niezastąpiony. Ale ma też zaskakujący dla naszej sytuacji twist, ponieważ główna krytyka metafory Thomson skupia się na tym, że w jej historii do podłączenia dochodzi w wyniku porwania, czyli przestępstwa. Zatem ta sytuacja w rzeczywistości opisuje gwałt. I to prawda. Ale w myśli obecnej interpretacji prawa Trybunału Konstytucyjnego zakaz aborcji w wyniku gwałtu to kwestia czasu. Przecież jeżeli zygota ma takie samo prawo jak dorosły człowiek, to co to za różnica, czy ten człowiek powstał w wyniku przestępstwa, czy nie? Taki sam człowiek. Co więcej, kwestią czasu jest też zakaz in vitro, bo przecież, żeby wykonać ten zabieg, trzeba stworzyć więcej zarodków niż finalnie przeżyje. I środowiska, które doprowadziły do tej decyzji, wyraźnie zapowiadają, że to jest dopiero początek. I właśnie o to toczy się teraz walka na ulicach. Zatem możesz być totalnym przeciwnikiem aborcji, ale w 100% je popierać. I dwie uwagi na koniec. Znam, i to bardzo dobrze, dziewczyny, które przeszły aborcję, oczywiście za granicą. Jest to bardzo ciężkie emocjonalne przeżycie dla kobiety. Żadna tak naprawdę nie chce mieć aborcji. Nawet jeżeli krzyczy to teraz na manifestacjach, bo jest po prostu wkurwiona. I sam fakt, że dziewczyny walczą o prawo do zabiegu, który może być dla nich czymś tak traumatycznym, powinien wam wiele mówić o tym, do jak ekstremalnej sytuacji doprowadzono. I teraz jedyny wątek polityczny. Chciałbym powiedzieć, że podjęcie decyzji w najbardziej kontrowersyjnej sprawie, która narusza kompromis zawarty 27 lat temu, w czasie największej pandemii od 100 lat, jest po prostu chore. I niezależnie od tego, po której jesteś stronie, chyba rozumiesz, że ludzie mają prawo do protestów. I to nie jest ich wina, że wyrok Trybunału zapadł teraz. W ten sposób naraża się cały kraj na coś znacznie gorszego niż to, co stało się we Włoszech. I prawdopodobnie przeżyje sporo nienarodzonych dzieci, ale może umrzeć znacznie więcej tych, które już żyją. A wystarczyło z tą decyzją po prostu poczekać. Ale chyba ktoś dał się ponieść emocjom. I teraz zobaczę emocje. Dzięki za uwagę. To był dla mnie
ważny i ciężki film, bo naprawdę musiałem złamać swoje postanowienie, które było dla mnie bardzo ważne. Tak jak mówię, to nie jest film polityczny. Ktokolwiek nie podjąłby takiej decyzji, zareagowałbym tak samo i jedynym wątkiem politycznym jest to o Trybunale i czasie decyzji. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam zrozumieć, bo najważniejsze jest zrozumienie i poczucie tej sytuacji innych osób. Powodzenia.